Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Million Lashes i zapraszam Was na Q&A, pytania i odpowiedzi. Wy pytaliście, ja odpowiadałam wszystko o mnie i o perfumach, bo w tym kontekście te pytania były zadawane. Bardzo Wam dziękuję za tak liczne pytania, za tak wnikliwe i bardzo ciekawe pytania, które dawały mi mocno do myślenia. I ja Was zapraszam, chociaż ja już jestem na końcówce, bo nagrywam to, jak widzicie, po wszystkim. Będę się po prostu malowała, żeby coś ze sobą robić. Powstanie taki makijaż i co? I zapraszam Was na ten film. Oczywiście usta to są tak już przekombinowane, dlatego że wydłużałam ten makijaż i wydłużałam pytań, była ogromna ilość. Przygotujcie się, kochani, że spędzicie ze mną dłuższą, ale naprawdę dłuższą chwilę. Zapraszam. Pytań jest, słuchajcie, dużo, dlatego ja pozwolę sobie robić z Wami makijaż od A do Z, łącznie z brwiami, bo mam wrażenie, że ten film będzie raczej z tych filmów takich trochę dłuższych. Tu nie chodzi o to, żebyście się skupiali na makijażu. Ja oczywiście się trochę będę też bawiła, ale raczej jest to film typowy Q&A i ja będę odpowiadała na Wasze pytania. Przyznam szczerze, jestem w ogromnym szoku, jeżeli chodzi o ilość pytań, ale też o ich treść. To nie jest Q&A, do którego ja mogłam po prostu przysiąść, wziąć Wasze pytania, usiąść sobie i na luzie gadać. Musiałam się pozastanawiać, musiałam naprawdę przeczytać wszystkie pytania, bo jak zaczęłam je dostawać, to już wiedziałam, że to nie będzie takie Q&A, no ale jest to Q&A o perfumach, o mojej przygodzie i tak dalej, więc jakby wiecie, pewne rzeczy trzeba sobie poprzypominać. I zacznę może od właśnie Kasi. Ja będę Wam wyświetlała jej pytania wszystkie, gdzie, no to gdzieś na ekranie i odpowiadała. Natomiast w tym momencie ja sobie robię w takim razie brwi. Mam też herbatę, ale gdzieś muszę ją odstawić, bo nie mam tu miejsca. No bo mam i notatnik właśnie, i te pytania, które muszę tutaj wyświetlać, także to wszystko jest, wiecie. Ale żeby nie zabierać tego czasu, ja się zabieram już za robienie brwi i czytanie pierwszego pytania od Kasi. Kasiu, napisałaś pierwsze pytanie, na które myślę, że nie oczekujesz już dzisiaj odpowiedzi, ale ja je przeczytam, bo to jest, czy nagrasz długi film o swojej całej aktualnej kolekcji? Otóż myślę, że to pytanie nie wymaga ode mnie żadnej odpowiedzi, głównie ze względu na to, że film o całej mojej kolekcji już obejrzeliście. Mało tego, jesteście też po haulu perfumowym z nowymi nabytkami. Wiem, ale też o to będzie pytanie. Myślę, że rozumiemy się bez słów. Drugie pytanie, jakie zadałaś, to jakie zapachy były kiedyś Twoimi signature scent? Otóż ja nie miałam, słuchajcie, signature scent. Ja miałam zapachy, które owszem używałam, ale to było bardziej na zasadzie co dostałam, to używałam, albo co gdzieś tam dorwałam, to używałam, ale nie na zasadzie, że to jest zapach, który jest mój. Zresztą myślę, że po tym Q&A zobaczycie, że moje pierwsze zapachy i to, po co ja na ogół sięgałam, to raczej było wynikową tego, czym pachniano u mnie w rodzinie, i to miałam ja. Jakby tym jednocześnie pachniałam ja, bo ja nie miałam ugruntowanego jakiegoś takiego, mi się po prostu podobało bardzo dużo zapachów. Oczywiście nie wszystkie, były takie wonie, które mnie wtedy odstraszały i tak jak często Wam mówię, róża była taką wonią,
ale generalnie ja nie miałam też czegoś takiego strasznie, że coś mi mocno nie pasowało. Wiadomo, świeżynki, celowałam w coś takiego świeżowego, dosyć kwiatowego, ale też w miarę takiego młodzieżowego. Coś, co było i się wpisywało też w te moje lata, w które ja zaczęłam tak bardziej się interesować właśnie tymi perfumami. Też nie można powiedzieć, słuchajcie, że jakoś strasznie się nimi interesowałam, ale nie można powiedzieć, że było mi to obojętne, ponieważ ja od naprawdę młodego wieku uwielbiałam pachnących ludzi, bardzo mi to imponowało. Ja chciałam też zawsze pachnieć przepięknie. Kojarzyło mi się to z luksusem, tylko nie z takim luksusem bananowym, jak to by się powiedziało, bananowe dzieci, które wszystkim walą po oczach aż, tylko kojarzyło mi się z elegancją, z takim luksusem, a elegancja dla mnie też była czymś luksusowym. To, że ktoś był taki ultra elegancki, też kojarzył mi się luksusowo. Nie wiem, czy Wy też tak mieliście, ale generalnie no, perfumy robiły swoje, że tak powiem. Że nie, Signature Scent nie miałam bardzo długo. Jakie perfumy pamiętasz z czasu dzieciństwa? Chodzi mi o takie, których używali inni dorośli w Twoim otoczeniu. Ja sobie tutaj wypisałam właśnie te perfumy. Takie pytanie jeszcze się powtórzy, no ale ja teraz to tylko chyba troszeczkę inaczej będzie zadane, z tego co wiem. Kasia chyba mnie też o to będzie pytała. Tylko troszeczkę właśnie inaczej. Słuchajcie, na pewno takim zapachem, który strasznie mocno mi wszedł w głowę, to jest zapach Lancôme Trésor i Dior J'adore. To są zapachy mojej mamy. Ja całe życie będę te dwa zapachy kojarzyła właśnie z nią. Ona zawsze tym pachniała, ale też zapach CK1, którym pachniał mój brat, ale też Brutal, którym pachniał mój ojciec, tak, taki zwyklaczek po prostu. Moja siostra pachniała, pamiętam wtedy Issey Miyake, L'Odyssey. Też kojarzy Bulgari Omnia Crystalline, też Max Woman, Avon. To są zapachy, które się przewijały w tym właśnie środowisku takim blisko mnie, osób, które po prostu używały perfum. Głównie to czułam. Muszę powiedzieć, że Avon to raczej takie moje koleżanki, ale właśnie te jakieś takie Max Woman, Bulgarii i to wszystko to takie bliskie otoczenie. Moja siostra była, będę musiała brwi poprawić, moja siostra była, słuchajcie, za granicą od 20 roku życia, mieszkała w Niemczech i ja miałam wtedy 10 lat, 9, jak ona wyjechała i tak naprawdę to, że tak wcześnie ja poczułam różne takie, no można powiedzieć, bardziej luksusowe perfumy, to jest zasługa mojej siostry. Ona po prostu je przywoziła, one tam były naprawdę tanie, to nie był jakiś kosmos. Ja pamiętam, że w Polsce trzeba było zbierać ileś wypłat, żeby w ogóle Cię było stać na takie perfumy, a tam to było takie jak zakup, no nie wiem, jakiegoś kremu do twarzy zwykłego. To było coś tego typu. Także no takie mam wspomnienia zapachowe. Teraz czytania od Zuzy Krakers. I teraz tak. Śliczny ten makijaż i fryzura, bardzo dziękuję. Pytanie, czy Ty masz nieograniczony budżet na perfumy? I słuchajcie, ja wiem, że z Waszej perspektywy to się może tak wydawać. Ja bardzo Was rozumiem. Ja rozumiem też, że może to kogoś troszeczkę drażnić,
I słuchajcie, mi nie chodzi o to, żeby epatować jakimś bogactwem, czy żeby pokazywać, na co to mnie nie stać, albo też nie robię tego dlatego, że mam kanał na YouTube, bo równie dobrze można kanał perfumowy prowadzić z mniejszą kolekcją, dużo rzeczy testując i opowiadając o zapachach. Natomiast ja musicie wiedzieć, że zarabiam na YouTubie. Już zarabiam. I mogłoby się wydawać, że to są jakieś groszowe sprawy, ale dzięki Wam aż takie groszowe sprawy to nie są. Bo oprócz tego, że zarabiam na YouTube z reklam, to oprócz tego jeszcze zarabiam, słuchajcie, na linkach afiliacyjnych. Oprócz tego mam firmę, która prosperuje bardzo dobrze. I oprócz tego perfumy, które kupuję, sprzedaję odlewki, puszczam te odlewki dalej, więc jakby odzyskuję część pieniędzy po to, żeby właśnie móc kupić kolejny flakon. Więc to nie jest tak, że ja rozbijam bank, albo że no nie wiem, że wiecie, że no, że skąd ja biorę te pieniądze, no bo ja nie kupuję też najtańszych tych perfum, robię bardzo dużo też Wam różnych, pokazuję nowości też perfumowe, z których też zakupuję jakieś perfumy, więc mogłoby się, słuchajcie, tak wydawać, natomiast nie, po prostu jest dużo możliwości, o tak bym to ujęła, jest po prostu bardzo dużo różnych możliwości, które mi daje to, że nagrywam na YouTube. Mam różne formy zarobku, z różnych źródeł mam zarobki, o może tak, z różnych źródeł mam zarobki i mogę sobie pozwolić na nowe perfumy. Stąd może się wydaje, że mam nieograniczony budżet, no ale z drugiej strony mam takie przychody, które fajnie, że są i po prostu wydaję je na to. Oprócz tego kupuje mi coś Wojtek i wiecie, i to tak właśnie wygląda. Następne pytanie. Czy myślisz, że kiedyś zostaniesz minimalistką perfumową, w sensie, że będziesz mieć max 10 signature scent i Ci będzie to wystarczać? Oczywiście, że tak. No słuchajcie, ja nie mam w planach, ja myślę, że przyjdzie kiedyś taki moment, to będzie absolutnie normalny moment. Przyjdzie po prostu taki czas, kiedy ja się znudzę. Zwyczajnie się tym wszystkim znudzę. Dojdę do wniosku, że i tak chciałabym głównie używać jednego i po prostu te jedno będę używać. Myślę, że tak to będzie wyglądało, że stanę się tą minimalistką. Kiedy to nastąpi? Nie prędko, bo ja swoją taką prawdziwą przygodę dopiero w sumie można powiedzieć, że zaczęłam, więc no, nie oszukujmy się, ale myślę, że ja już za 10 lat nawet, szybciej mogę być okropnie znudzona. Słuchajcie, mogę naprawdę być okropnie znudzona, że już nic mnie nie zaskoczy. Ja już się łapię na tym, że jestem znudzona niektórymi zapachami. Już się łapię na tym, że ciężko mnie jest zadowolić, zachwycić, że no, że generalnie kupuję perfumy i często nie ma tego wow, a nadal jest wow przy tych moich starszych wynalazkach, tych odkryciach może, wynalazkach, tych moich starszych odkryciach. I ja myślę, że ja zostanę minimalistką, dlatego, że dojdę do wniosku, że ja po prostu nie potrzebuję takiej ilości zapachów. Wiecie? To spowoduje u mnie minimalizm. Także tak, myślę, że spokojnie będę minimalistką. Następne pytanie. Czy zgadzasz się z Coco, że kobieta, która nie pachnie, nie ma przed sobą przyszłości? Ja się nie tylko zgadzam z Coco, ale myślę, że są na to świetne dowody, że tak jest.
myślę, że mam bardzo dużo przykładów. Perfumy mają pewną moc i szczególnie w biznesie można się o tym przekonać, jak ogromną potrafią mieć moc perfumy. I chciałabym Wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o mężczyzn, to moim zdaniem jest dokładnie tak samo. Łatwiej jest mężczyźnie też dobić jakiegoś targu, czy znaleźć kobietę, czy cokolwiek, ale jeżeli chodzi o tę biznesową sferę, łatwiej jest mężczyźnie zdecydowanie to zrobić, jeżeli pięknie pachnie, niesamowicie. Niezwykłą sztuką jest też dobrać odpowiedni zapach do okazji, że tak powiem. To jest niezwykła sztuka, zgadza się, ale jeżeli będziecie mieli już tę umiejętność i ten dryg do tego, to bardzo wiele rzeczy można załatwić zapachem. Uwierzcie mi, że naprawdę bardzo wiele rzeczy można załatwić zapachem. I jestem, myślę, że takim świetnym tego przykładem właśnie, bo czasami rzeczy niemożliwe stawały się możliwe dzięki właśnie zapachowi, temu, co miałam na sobie, jak pachniałam. Dalej pytanie. Czy zdarza Ci się kupować perfumy na prezent innym ludziom, wykluczając Wojtka? Tak. Ale na ogół są to mężczyźni. Słuchajcie, z kobietami jest bardzo ciężka, bardzo bym powiedziała ciężka sytuacja. Żeby kupić kobiecie perfumy, które ją zachwycą czy zadowolą, wiele z Was pisze mi komentarze takie, jak pokazałam prezenty od Wojtka na shortsie, czy w poście. Zrobiłam post, że na Dzień Kobiet Wojtek mi kupił. I wiecie, jak dużo z Was mi napisało, że ja tam wolę sobie sama. Lepiej niech on mi nie kupuje, bo to nic z tego dobrego nie wyjdzie. I tak dalej. Bardzo wiele z Was to mi napisało. A ja na przykład lubię, jak mi Wojtek kupuje, bo ja też nie chciałabym dostać czegoś, co on mi wymyśli, tylko raczej to, co ja chcę. Z tym, że on mnie wtedy zabrał i właśnie ja pisałam, że on mnie wtedy zabrał. Ja to wszystko sobie sama wywąchałam i wybrałam. Ale macie już takie też nastawienie, że i to właśnie kobiety. Myślę, że mężczyźni bardziej doceniają fakt otrzymania takiego prezentu. Wydaje mi się, że właśnie kobiety są takie nie do końca też, nie wiem, czy to jest rola kobiet, ale nie do końca też jesteśmy nauczone, tak mi się wydaje, cieszyć. Być wdzięcznym, cieszyć się z tego, że dostałyśmy. I teraz tak, mamy często jakieś oczekiwania. I na przykład mówimy do facetów, że bo ty mi nigdy nic nie kupujesz, ale on nigdy nic nie kupuje, bo on wie, że on się spotka z niezadowoleniem, z takim, o Jezu, ale ja nie to chciałam, dlaczego ty mi to kupiłeś i tak dalej. I oni w pewnym momencie nie chcą już robić prezentów. Naprawdę, bo jak mają tego słuchać, to im się centralnie odechciewa. Więc jak zaczniecie być bardziej otwarte i lubicie perfumy, a kupić coś od siebie i od serca, to wydaje mi się, że po prostu trzeba się cieszyć, że wie, że Wy się interesujecie perfumami i że chciał Wam zrobić super prezent. No muszę przyznać, że tego trochę brakuje wśród kobiet. I ta reakcja zresztą sama o tym powiedziała, że tak, macie i koniec, że się
że z jednej strony chcecie niespodzianek i prezentów od męża, a z drugiej strony boicie się, bo kupi nie wiadomo co i nie będziecie zadowolone. Także ja kupuję, ale boję się kobietom. Raczej, jeżeli już, to właśnie kupuję mężczyznom, ponieważ oni nie będą marudzić. Oni zużyją te perfumy i nie będą marudzić, będą po prostu zadowoleni. Ostatnie już pytanie od Zuzi to jest, czy używasz perfum do spania? I teraz tak, ja nigdy tego nie robiłam. Nigdy nie używałam do momentu tej kolekcji, którą mam obecnie. Są perfumy, które nie porywają mnie jakąś niebywałą, słuchajcie, projekcją. Nie wiem, nie trwają też calusieńki dzień. Czasem trwają, tylko że po prostu aż takich nie wyczuwamy. Poza tym nauczyłam się też, że można mieszać dużo zapachów. Wiele zapachów fajnie właśnie wychodzi, jak pomieszamy z czymś. I dlatego tak, zaczęłam używać kiedyś, ale to będzie też inne pytanie, to może już nie będę o tym wspominała, ale generalnie tylko powiem, że tak, używam do spania perfum i to jest fantastyczne. Ja uwielbiam kłaść się do łóżka, kiedy moja poduszka pachnie, i te zapachy już zaczynają się mieszać, to w ogóle nie wiem, ja mam takie wrażenie, że to tak fantastycznie, słuchajcie, fantastycznie to robi i na sen. Bardzo miło się śpi. Wojtek bardzo lubi, jak ja przychodzę taka wypachniona, bardzo lubi. Jest to miłe, wydaje mi się, że dla każdego. Tak mi się wydaje, słuchajcie. A jak Wy myślicie? Ciekawa jestem, jak Wy byście odpowiedzieli na to pytanie. Czy kładziecie się, idziecie do spania wyperfumowani, czy uważacie, że po co, bo perfumujecie się na dzień, może dla kogoś bardziej niż dla siebie, bo właśnie może to wynika też z tego, że ja się bardziej perfumuję jednak dla siebie, a nie dla kogoś. I może to stąd wynika. Dajcie koniecznie znać. A ja przechodzę do kolejnych pytań. Dobra, kolejne pytanie zadała Ula. I Ula pyta się mnie, pisze mi tak: jesteś dla mnie ogromną inspiracją, co już jest super i bardzo za to dziękuję. Czy inspirujesz albo pomagasz w wyborach perfumowych osobom w bliskim otoczeniu? Nie wiem, jak to powiedzieć, ale generalnie wydaje mi się, że tak. Wszyscy, co do mnie przychodzą, to są, słuchajcie, osoby, które pierwsze co mówią, idę do perfumerii Marty. Przychodzą tu i po prostu czują się jak w perfumerii. Czy ja sama ich inspiruję? Zadają mi pytania różne. Oczywiście wymieniamy się, na przykład mój brat, myślę, i jego żona są takimi osobami, które oczywiście mają swój gust perfumowy, ale lubią mnie zapytać o coś. Poza tym ja też mam ogrom próbek. Coś może się nie spodobać z tego, co ja mam, ale oprócz tego mam jeszcze ogrom próbek i że zawsze coś dla siebie jednak znajdą, co przypasuje im, co się im bardzo spodoba. Także to, czy jestem inspiracją, nie wiem, czy bym to tak nazwała, ale wydaje mi się, że na pewno pomagam w wyborze jakiegoś ładnego zapachu. Zawsze staram się coś doradzić, ktoś mi wystarczy, że powie, że lubi jakiś tam zapach i mi przychodzi do głowy: o słuchaj, to jak lubisz takie, to powinno Ci się bardzo spodobać. I tak, i myślę, że można to nazwać, że jestem takim, nie jestem autorytetem, to na 100% nie, ale jestem osobą, do której się zwracają, jeżeli chodzi o ten świat perfumowy. Także uznajmy, że tak. Teraz pytanie od Oli. Ola też ma jedno pytanie i Ola to jest moja widzka jeszcze za czasów takich bardziej makijażowych i to jest dla mnie fenomen właśnie Ola.
która nie interesowała się perfumami, ale nie przestała mnie oglądać i stało się tak, że teraz jest moją widzką perfumową. I ona ma do mnie takie pytanie. Pięknie wyglądasz, makijaż, fryzura, ślicznie, dziękuję. Pytanie, jak stworzyć swoją kolekcję ukochanych perfum, nie kupując całej perfumerii? To znaczy, od czego zacząć poznawanie swojego ulubionego składnika zapachowego? Czy nuty bazy decydują o naszej sympatii, czy na coś innego zwracać uwagę? I teraz tak. I teraz tak, Olu. To jest bardzo trudny i złożony temat. Bardzo trudny i złożony temat. I żeby Ci tak uczciwie odpowiedzieć, to ja poznawałam ten świat w sposób najlepiej to skupiać się na tym, czym ktoś pachnie. Słuchaj, to jest moim zdaniem w ogóle clue do wszystkiego. Czyli właśnie zwracać uwagę na to, jak ktoś pachnie i pytać, czym pachnie. Bo Ty chodzisz do pracy, z tego co wiem. Taka jesteś, nie wiem czemu, ale mi się wydaje, że Ty jesteś taka bardziej bizneswoman. I teraz zacznij zadawać ludziom pytania, jeżeli jakiś zapach Ci się spodoba bardzo, żeby dowiadywać się, co tak przykuło Twoją uwagę. Inaczej jest bardzo ciężko zacząć swoją przygodę perfumową, bo tak, jeżeli to są Twoje początki, nigdy się na tym nie skupiałaś i dopiero odkrywasz ten świat, to generalnie ja na przykład zaczynałam od zapachów świeżych, ale to nie musi być reguła, bo w ogóle Ty zaczynasz w pewnym też wieku. Twoje zapachowe, słuchaj, zapachowe jakieś takie upodobania będą totalnie inne niż kiedy ja tak naprawdę zaczynałam swoją drogę z perfumami. Więc moim zdaniem obserwować świat perfumowy, obserwować tych, co używają. Jeżeli u Ciebie dziewczyny w pracy, masz koleżanki, które używają właśnie różnych perfum, to musisz po prostu zacząć od nich. Musisz zacząć od nich. Musisz zacząć obserwować innych i szukać dla siebie woni, która Cię oszołomi. Właśnie po to, żeby nie wykupywać całej perfumerii, jak Ty to napisałaś, tylko żeby zaczynać mieć to, co nam się podoba. No i przede wszystkim próbki. Trzeba inwestować w próbki. Trzeba kupować zapachy. Nie da się, moim skromnym zdaniem, poznawać tego świata i budować sobie, sprawdzać, jaki się ma w ogóle gust perfumowy, nie kupując próbek. Moim zdaniem to jest po prostu niemożliwe. Albo na przykład kupujesz na pewno i tak kosmetyki, więc możesz, często jest możliwość wybrania sobie, co mają Ci dorzucić. Kupuj może tam, gdzie właśnie możesz wybrać próbki i możesz zdecydować, co Ci mają dowalić. Wiesz, no bo to jest poznawanie swojego zapachu, szukanie nut, które nam się podobają, inaczej się tego zrobić nie da. Ja od zawsze lubiłam waniliowe zapachy, ale jest bardzo wiele osób, które w ogóle na przykład nigdy by od wanilii nie zaczęło, bo jest dosyć inwazyjna i tak dalej, i tak dalej. Moim zdaniem Ty musisz zacząć wsłuchiwać się w
to, czym inni pachną. Po prostu. Ja to tak widzę. I w ten sposób zacząć budować. I ja bym sobie na Twoim miejscu, ja bym sobie nie pozwoliła na kupowanie zapachów w ciemno. Nie. Moim zdaniem pierwsze zapachy, budowanie kolekcji perfum powinno być najbardziej świadome, jakie się da. Bo jak zaczniesz być już znudzona i zaczniesz już eksplorować tak na dobre zapachy, to wtedy dopiero możesz sobie pozwolić nawet na kupowanie w ciemno, pod warunkiem, że nadal jesteś otwarta. Mogę Ci tylko doradzić jedną taką rzecz. I to się sprawdza. Są takie strony, to się u wielu osób sprawdziło, w których możesz, które Ci powiedzą do Twojego znaku zodiaku, jakie nuty zapachowe dany znak zodiaku lubi. I na przykład u mnie jest, że wanilia, więc możesz spróbować w ten deseń, bo kiedyś też jedna z Was mi zadała takie pytanie, czy można się kierować znakiem zodiaku i wyborem nut. Moim zdaniem tak. Moim zdaniem jak najbardziej można, bo przynajmniej ja na sobie wiem, że faktycznie to, co tam jest napisane, teraz strony nie pamiętam, ale to jak w Google wpiszesz, to Ci od razu ją pokażę. Pierwszą, lepszą myślę, bo ja nawet na pierwszej, lepszej to patrzyłam. To naprawdę mi to się sprawdziło i pokryło z tym, co mój nos bardzo dobrze odbiera, a przede wszystkim też chodzi o fakt, co nos wyczuwa. Bo wiecie, też nie chodzi o to, żeby kupić zapach, którego nie czujemy za chwilę, tylko jednak, żeby się tym zapachem cieszyć jak najdłużej. Więc jeżeli też wybierzecie zapach zgodny ze swoim znakiem zodiaku, to będziecie go lepiej wyczuwać. Wasz nos będzie go lepiej wyczuwał i może tę drogę też można obrać. Możliwości jest wiele. Moim zdaniem trzeba przede wszystkim to wyjść od chęci i od w ogóle wciągnięcia się w ten świat perfumowy. Następne pytanie jest od Rita Zak i pytanie brzmi: które zapachy kupiłaś spontanicznie, bez wcześniejszego obeznania? Tu się przygotowałam, no bo tak, wiecie, z marszu, ciężka sprawa, więc się przygotowałam i tak. Widzieliście ostatni mój haul, bo przed tym filmem właśnie ten haul nagrałam i dodatkowo Wam wypuściłam w inny dzień niż standardowo, żebyście właśnie mieli też aktualizację jakby też mojej kolekcji. Po to ten haul w sumie powstał. Słuchajcie, ja muszę Wam powiedzieć jedną rzecz, że ja teraz na ten moment, jak to długo potrwa, nie wiem, czuję się spełniona. I właśnie wrócę do tego haulu, bo gdybym tak miała powiedzieć na przełomie wszystkich, no to na przykład Birkholz było takim zapachem, który bez wcześniejszego, totalnie spontanicznie, po prostu na grupie ktoś w komentarzu dosłownie wspomniał tylko o tym zapachu i ja go od razu kupiłam. Od razu, po prostu w tym momencie, kiedy o nim usłyszałam, nic nie wiedziałam. To było totalnie spontanicznie. Myślę, to będzie to, co mi się spodoba. Nie wiem dlaczego, bo ona nic nie napisała, oprócz tego, że to piękny zapach w tym komentarzu, że to jest jakiś tam jej ulubiony czy coś. I ja po prostu, a było takich komentarzy multum, ale tylko jej jakoś tak na mnie zadziałał, że spontanicznie kupiłam. I takich zapachów spontanicznie kupionych jest bardzo dużo w mojej kolekcji, bo ja uwielbiam adrenalinę z tym związaną. Natomiast to, co Wy widzieliście w haulu, no to zdecydowanie Filippo Socinelli i ten zapach Netu Giorno de Lora,
I jego kupiłam totalnie spontanicznie, tylko dlatego, że bardzo chciałam mieć flakon. Kompletnie nie znam zapachu, nie mam pojęcia, jakie on zapachy robi. Nigdy w życiu nic nie testowałam, nigdy w życiu nic nie miałam, ale totalnie spontanicznie po prostu usiadłam i wybrałam najdziwniejszy flakon, jaki może być, taki, który da mi jakieś tam takie doznania, coś więcej niż taka, wiecie, takie normalne otwieranie perfum, coś ponadto po prostu. Więc to. Na pewno też tak spontanicznie, totalnie kupiłam Estée Lauder i to jest Paradise Moon, czy Paradise Moon. Totalnie spontanicznie, to było bez żadnego, słuchajcie, zastanawiania się, bez jakichś wcześniejszych myśli, co to może być, żeby kupić może próbkę i tak dalej. To też na tej zasadzie było, że na grupie ktoś po prostu napisał, nie, no dobra, tu napisało kilka osób, że słuchajcie, ten zapach jest po prostu piękny, ktoś go polecał przy jakiejś tam tematyce, jak ktoś zadał pytanie. Ale ja spontanicznie po prostu usiadłam, myślę, dobra, to ja go biorę. Jest też zakup Svensk Parfum Prakt. To też było na tej zasadzie, że była rozbiórka i po prostu ja myślę, nie, ja tego nie będę rozbierała, w sensie nie będę kupowała próbki, tylko ja to biorę. Ja to po prostu biorę. Zdarzają mi się takie zakupy. Czy ja je komuś polecam? Nie wiem, czy ja je komuś polecam. Zdarzają mi się takie po prostu zakupy. Robię takie zakupy, zdarzają mi się takie zakupy. Dosyć często potrafię. Jest czasami coś takiego, że ja mam zamysł, że chciałabym pewne rzeczy mieć koniecznie w kolekcji. I to jest związane nie z YouTube'em, tylko z tym, że mam takie poczucie, że o pewnych markach mówi się bardzo dużo i ja właśnie bym chciała z tego tytułu je mieć. Żeby wiedzieć, o czym gadają, że ciągle się do jakiegoś zapachu też odnoszą, że o co tutaj po prostu chodzi w tym zapachu. I głównie z tego tytułu pewne marki kupuję. Pewne marki kupuję, bo podoba mi się flakon. I to też jest zakup spontaniczny, więc ja mam takich zakupów spontanicznych. A jeżeli chodzi o drugą część pytania, a z którymi najbardziej zwlekałaś, to zwlekałam zdecydowanie z marką Fugazi. I to kupiłam, bo właśnie poszłam, napiję się, dobra, bo już mi wystygła herbata. Markę Fugazi kupiłam, bo poszłam ją powąchać, ale ja miałam kiedyś próbkę, ona mi się podobała, zaintrygowała mnie, ale ciągle to sobie myślałam, a nie kupię. I ciągle jakby miałam jakiś zarzut do tej marki, chociaż był absurdalny, bo tak jak mówię, jedną próbkę miałam ale tak się do niej przymierzałam. I gdybym pewnie do tej perfumerii nie kupiła, do dziś Fugazi bym nie miała, tak mam dwa zapachy. Goldfield Banks. O tym bardzo dużo było na grupach. Ja się wprawdzie nie zdecydowałam na flakony, bo też to są takie droższe perfumy. Ja wiem, to śmiesznie brzmi, bo kupuję perfumy za 1500, a po prostu tu się kryguje. Ale naprawdę coś mi cały czas mówiło, że ten Sunset Hour to, że będzie dla mnie zbyt lekki. A z kolei, że ten Silky Wood, że znowu drzewny, a ja już mam tyle zapachów drzewnych, no bo ostatnio można powiedzieć, że mam dużo tych zapachów drzewnych i tak sobie pomyślałam, kurczę, chyba nie, no chyba już po prostu wiecie, mam dość i no bo ile mogę. A jednak muszę powiedzieć, że jestem w kompletnym szoku, jestem zaskoczona, jakie te zapachy są i był pomysł, że kupię sobie cały flakon. Natomiast nie ma tego extra, a ja właśnie kupiłam miniaturkę, znaczy tą perfumetkę tego extra i myślę, że on jest mocniejszy, bo tak jak czytam na grupach, to ta extra jest chyba jednak ekstremalna. Lecimy dalej, bo ja zbliżam się do końca makijażu, ale pytań jest jeszcze dużo. I teraz tak,
Następne może. A, tutaj też zwlekałam z Comme des Garçons. To jest po prostu marka, o której zawsze myślałam, się bałam ją kupić bez, ale pomyślałam, że po prostu wpiszę, jaki jest najpopularniejszy, żeby jakiś zapach mieć. I Nishane Temp Fluo. Mimo że to testowałam, to tak miałam ciągle mieszane uczucia, czy ja na pewno to chcę, a nie wiem, ale w końcu się zdecydowałam. Natomiast to takie zwlekane były zakupy. Dalej jest, co sądzisz o mgiełkach i czy z nich korzystasz? No to właśnie przy tym jednym pytaniu mówiłam, że będzie jeszcze takie pytanie, bo ja kiedyś używałam mgiełek właśnie bardzo dużo i to właśnie na noc. Na noc głównie szły u mnie mgiełki, kupowałam takie w Rossmanie, nie pamiętam nawet jakiej firmy i używałam, oczywiście, że tak. Natomiast ja już nie używam od lat i to głównie dlatego, że one po prostu są takie słabe. No na noc się nadają, ale tak, żeby w ciągu dnia, nawet latem je używać, chyba nie moja bajka, za słabe. Ja lubię wszystko, co jest mocne. Naprawdę lubię mocne zapachy. Ostatnie pytanie. Z których perfum najbardziej oszczędnie korzystasz? Słuchajcie, ja generalnie czasami się tylko na tym łapię, ale już tak sobie tłumaczę, żeby nie było, że oszczędnie korzystam. Jest tak, że jak wiem, że się jakiś zapach zreformułował i nie wiem czemu, ale mam takie jakieś wewnętrzne podejrzenie, że może być tak, że się zreformułował na niekorzyść, bo nie wszystkie reformulacje są na niekorzyść, słuchajcie. To nie musi wcale być tak, że zapach na czymś traci, ale może. I na przykład trochę tak się martwię o Versace Bright Crystal Absolute, które mam i tak boję się go używać, bo nie chciałabym nowego wypustu kupować. Nie wiem, jakoś jest zmolekułowany strasznie i boję się tego. Ale na przykład też mam coś takiego z Tamin zapachem, bo to jest flakon ubytkowy, który ja kupiłam. To jest flakon ubytkowy i po prostu tam jest bardzo mało mililitrów. Zapach mi się bardzo podoba, jest naprawdę śliczny. No i nie chciałabym go stracić. Po prostu jakoś tak jest to marka dosyć droga, też on nie ma nie wiadomo jakich parametrów, ale dobrze, że go mam i taki ubytkowy, jestem bardzo zadowolona, ale gdybym miała zapłacić taką kwotę za ten zapach, to nie wiem, czy bym zapłaciła. I teraz tak, chcę go mieć w kolekcji, ale nie chcę kupować takiego pełnego flakonu. Dobra, następne. Lecimy, bo tu jest jakaś masakra. Ile tego jeszcze jest, słuchajcie. Pytanie, gdybyś mogła mieć... Ewa Turbak. Gdybyś mogła mieć tylko 5 flakonów perfum, to które by to były? To jest generalnie bardzo trudna sprawa i ja te pytanie miałam zadane, z tego co pamiętam, 2 razy. To jest bardzo trudne pytanie. Ja się posiliłam, żeby coś takiego Wam zrobić, bo pomyślałam, że po prostu się zabawię, żeby nie zostawiać, że nie da się tego zrobić, bo generalnie jak się już ma taką kolekcję, to naprawdę ja nie chcę zostawać z 5 flakonami. Nie teraz, nie dziś. No po prostu no nie. Natomiast pomyślałam sobie, że dobra, to zabawmy się w to. No nie chcę też dawać takiej odpowiedzi, że nie. Na dzień dzisiejszy, na teraz, tak jak sobie po prostu usiadłam i się zastanowiłam, to Wam powiem i przygotowałam sobie tak, że na pewno Mugler Angel Nova, dlatego że wiadomo, jest to mój signature scent, więc póki się to nie zmieni, to on tu zawsze będzie. Ciągle jest to YSL Libre, głównie dlatego, że on jest dla mnie takim waniliako-białokwiatowcem, gdzie ja głównie czuję tę słodycz, taką waniliową i ja go bardzo lubię. On jest i projektujący, i strasznie mocarny i naprawdę to jest mój taki... Nie umiałabym się z nim rozstać, a samo to, że to już jest któryś mój flakon, to też oznacza, że jednak bardzo lubię ten zapach, chcę go mieć. Dlatego on jak najbardziej musiałby zostać. I kolejny to jest The Marchand of Venice Queen of the Night.
To jest dla mnie elegancja sama w sobie i po prostu jak sobie tak się zastanowiłam i jeszcze popatrzyłam na ten flakon. Wiecie też, ja te nowe rzeczy, które zakupiłam, jeszcze nie znam tak dobrze. To są zapachy, o których Wam mówię, które znam bardzo dobrze i mam z nimi świetne też wspomnienia. I dlatego postanowiłam je tu włączyć. Na pewno Initio Narcotic Delight, właśnie dlatego, że jest to mój ślubny zapach. No i Marc Antoine Barrois Ganimede. Ja nie wyobrażam sobie w ogóle już bez tego zapachu żyć. Nie wiem. Nie wiem, słuchajcie, co by musiało być. Ja uwielbiam go po prostu. I tak jak uwielbiam Essential Parfum, też była Imperial i jest wiele, które uwielbiam. Fugazzi, ten Sugar Daddy, naprawdę świetne. No mówię, dużo jeszcze swoich zapachów nie znam, ale kocham Kinetic, Nell, uwielbiam Angele wszystkie, Alieny, Muglera kocham, Womanity. No to jest po prostu coś, za czym myślę, że moje serce tęskniłoby bardzo mocno. Następne pytanie to jest, masz 5000 zł, Iwona zadała, masz 5000 zł do wydania na perfumy, co kupujesz? No właśnie. I napisałam tak, Mugler, Angel Nova, Angel Phantasm, Alien, Womanity, Marc Antoine Barrois Ganimede, Shiseido Ginza, Aqua Allegoria Mandarin Basilic, Initio Narcotic Delight, YSL Libre, Kinetic Parfum Nell. 5000. Idealnie. Dlaczego akurat takie zestawienie? Powtarzają się praktycznie wszystkie oprócz The Marchand of Venice, ale dlatego, że on jest najdroższy i on by duży budżet mi zabrał, więc wszystkie są oprócz tego jednego i tutaj wybrałam jeszcze tam dodatkowe Muglery i tak dalej, ale myślę, że generalnie się pokrywa. I tak, i ja póki co Mugler jest taką marką też moją, po którą pędziłabym, myślę, że jako pierwsza, żeby zakupić, żeby odkupić i tak dalej. U mnie to się oczywiście cały czas zmienia. Wiecie, ewaluuję, ale tak, myślę, że jednak to za Muglerem bym tęskniła bardzo. Ja jestem zżyta z tą marką bardzo mocno już od bardzo długiego czasu, więc no nie wyobrażam sobie. I teraz następne pytanie, perfumy, które kochałaś, a dziś to już nie to. I teraz też sobie to przygotowałam. To jest tak, Calvin Klein Euphoria. Mam, słuchajcie, dalej Calvin Klein Euphorię. Natomiast to już nie jest to zdecydowanie. Calvin Klein One też kiedyś miałam, to już teraz nie jest to. Bulgari Omnia Crystalline też kiedyś miałam. Właśnie widzicie, ja podążałam tropem tego, co znałam. Sama sobie kupowałam, później już jak mnie było stać na jakiś jeden flakon, to kupowałam to, co znałam. Nudy, to wszystko, co Wam mówię, to są nudy. Tommy Hilfiger, Tommy Girl miałam i nudy. I Issey Miyake, L'Odyssey, to nie są dla mnie nudy, to są dla mnie piękne perfumy, ale już nie na mnie. Rabanne, Lady Million, już nie moje klimaty kompletnie. I YSL Mon Paris, zbyt lekkie. Jak widzicie, większość kompozycji jest po prostu zbyt lekka, zbyt delikatna. To już nie jest to, czego ja poszukuję. Szukam zdecydowanie mocniejszych woni. Iza zadała mi pytanie, najmocniej projektujące perfumy w Twojej kolekcji. I przygotowałam sobie i mam tak, Kinetic Parfum Nell, Elisa Girl of Now Forever. Ja przygotowałam tylko kilka, bo taki film ogólnie będzie, więc to tylko taka zajawka. Maison Crivelli, Hibiscus Mahajat, Marc Antoine Barrois, wszystkie zapachy, YSL Libre Intense, Initio też wszystkie, które mam. Najdziwniejszy zapach w Twojej kolekcji. Nie mam najdziwniejszego, w ogóle nie wiem, co oznacza najdziwniejszy, bo bardziej jest, że który mi nie przypadł do gustu, czy wiecie, nie spodobał mi się, bo coś tam, ale takiej najdziwniejszy, ja nie mam takiego najdziwniejszego, nie wiem nawet, wiecie. Film jest bardzo długi, no ale hello. Dobra, pytań zadaliście mi tyle, że to można miesiąc gadać o tym, ale następne zadała mi Madzia. Od jakich perfum zaczęła się Twoja miłość do zapachów? Kiedy poczułaś, że to jest coś, co Cię interesuje i chcesz poznawać więcej zapachów?
Moja prawdziwa przygoda z perfumami zaczęła się 4-5 lat temu. Zaczęłam oglądać kanały na YouTube i wtedy ogólnie zaczęło się od tego, że było mnie stać. Że było mnie stać na to, żeby kupić sobie perfumy i żeby mieć różne. Tak powstała moja kolekcja 50 zapachów na podstawie tego, co w internecie uważano za piękne. Sporo z tych zapachów już też nie ma w mojej kolekcji, bo zostały zużyte i więcej nie wróciły. Czy od jakichś perfum szczególnie moja miłość się zaczęła? To jeżeli bym miała ogólnie sięgnąć tą taką największą zajawkę perfumową, dostałam, kiedy poczułam Coco Mademoiselle od Chanel. I to był taki początek, kiedy odkryłam, że perfumy dają nam coś więcej. Ja się w nich poczułam niesamowicie. I to był zapach w ogóle, który później moja znajoma sobie kupiła, jedna, druga, trzecia, bo tak się bardzo spodobał. Faceci też bardzo zawsze pozytywnie go odbierają. Natomiast generalnie 5 lat temu zaczęłam kolekcjonować. Można tak powiedzieć, że zaczęłam kolekcjonować perfumy. Czy często dostajesz komplementy za zapach? I jeśli tak, to o jakie perfumy najczęściej? Tak, oczywiście. Ludzie się nie krygują, jeżeli o to chodzi. Głównie Angel jest zawsze ten podstawowy. I właśnie wspomniane wcześniej Coco Mademoiselle. Ale za Kinetic Parfum też. Ogólnie jest wiele zapachów. Libry wszyscy uwielbiają, więc jak się pachnie libr, to też dostajemy. No tak, to są takie raczej zapachy, które ja bym uznała za najbardziej komplementowane. Angel w ogóle bije na głowę wszystko. Następne pytanie. Czy jest jakaś ilość flakonów, kiedy byś powiedziała sobie stop, koniec z zakupami? Wcześniej mówiłam, że 200 flakonów. Ale zrobiłam sobie miejsce i w sumie 200 już mam. I teraz mogłem powiedzieć, że 300. A jak osiągnę 300, to co wtedy? Powiem, że co? Nie wiem. Nie odpowiem na to pytanie, bo po prostu na dzień dzisiejszy nie wiem. Myślę, że przyjdzie taki moment, kiedy zostanę tą minimalistką, ale ten moment przyjdzie daleko. A na dzień dzisiejszy, na teraz, ja po prostu nie wiem. Przepraszam Was, że ja się tak bawię, ale staram się wydłużyć makijaż najbardziej jak się da. Kolejne pytanie to jest: jeśli miałabyś wybrać 5 flakonów na całe życie, czy byłabyś w stanie i jeśli tak, to jakie by to były? To ja już uważam, że to pytanie jest już przeze mnie odhaczone i już. Następne. Jakie perfumy najbardziej zapadły Ci w pamięć, albo takie, które wywołują jakieś pozytywne wspomnienia, albo może kojarzą Ci się z danym miejscem lub sytuacją? Armani She. Mam ogromną ilość wspomnień z tym zapachem. To był mój pierwszy zapach. Taki mój, który ja otrzymałam od kogoś w prezencie. Nie podbierany nikomu, tylko taki mój. Initio bardzo mi się kojarzy. Mugler Angel Nowa, to wiadomo. I Issey Miyake. I mimo, że Issey Miyake ja dzisiaj już nie mogę używać, bo pachną na mnie brzydko, to z nimi mam ogrom po prostu wspomnień. Słuchajcie. Następne pytanie. Czy miałaś kiedyś sytuację, że użyłaś jakiegoś zapachu, który przesadziłaś z ilością, a potem stwierdziłaś, że to był zły pomysł i nie pasuje do danych okoliczności? Nie, dlatego że ja się nie przejmuję za bardzo. Ja też nie wiem, jak Wam to powiedzieć. Ja nie chodzę do pracy, do biura. Jak naprawdę to, czym pachnę, to jest uzależnione ode mnie.
i od nikogo innego. Także no nie. Ale czy czułam, że kiedyś się za mocno wypsikałam jakimiś perfumami? Nie, bo ja ogólnie jestem taka, że lubię mocno pachnieć. Także nie. Generalnie nie ma takiego... nie ma takiej sytuacji, nie było takiej sytuacji. Też nigdy nikt mi nie powiedział, że coś tam, nie wiem, pachnę nie tak albo cokolwiek. Nie było takiej sytuacji. Edytka zadała mi pytanie. Jeden zapach do końca życia. Jaki? Nie. Nie mogłabym. Nie mogłabym, nie ma szans w ogóle. Jeden zapach do końca życia u mnie nigdy się nie sprawdzał, bo ja mam coś takiego, że ja już go później nie wyczuwam. Znaczy już trzeci dzień z rzędu jak używam, to już nie wiem, że pachnę. Więc nie. Duża kolekcja perfum czy mała? Docelowo mała, teraz duża. Marki perfumowe, które nie są dla Ciebie interesujące i dlaczego? Wypisałam sobie. Słuchajcie, wypisałam sobie. To jest tak, Moschino. I dlaczego? Ciężko powiedzieć dlaczego, bo ja tylko tam to i testowałam, a po prostu nie ciągnie mnie do tej marki. Jest trochę też infantylna, jeżeli chodzi o te swoje flakoniki. Nie ciągnie mnie po prostu. Tommy Hilfiger. No miałam Tommy Girl, też to jest dla mnie taka młodzieżowa marka, super dla nastolatek. Narciso Rodriguez, nic co testowałam, oprócz pudre jednego zapachu, który miałam i jest też ta kostka druga, różowa czy tam czerwona, która też jest piękna. Ale generalnie no po prostu przez to, że one i na mnie jakościowo źle wypadają i ja nie zachwycam się nimi, to nie jestem nią jakoś tak szczególnie zainteresowana. Jimmy Choo, miałam zapachy Jimmy Choo i też ta jakość jakoś chyba mi już nie odpowiada, to już nie jest ten styl, nie ten vibe. Karl Lagerfeld też, mam zapach do toalety, go używam, ale naprawdę w perfumeriach bardzo często do niego podchodziłam i on ma świeżynki, a ja już, to już nie jest mój vibe, wiecie, te świeże takie zapachy. Także generalnie z tego zestawienia te marki, które robią, z których większość poznałam i kojarzą mi się z bardzo świeżymi zapachami, to już nie jest mój vibe i no i po prostu. Małgosia mi zadała teraz też 3 pytania. Gdybyś miała kupić perfumy nastolatce, jaki zapach byś wybrała? Ja bym wybrała coś owocowego. Myślę, że albo My Way Armaniego, albo L'Imperatrice Dolce & Gabbana. Myślę, że to byłby taki najlepszy strzał. Albo coś właśnie Karla Lagerfelda, czy Moschino, Tommy Hilfiger. To są takie marki, z których mogłabym jak w dym, moim zdaniem. Też można nastolatkom podarować coś, te perfumy, na przykład nowe Reeboka, czy wiecie, jest jeszcze ta marka taka, Boże, jeans coś, Pepe Jeans, to też. Dalej, najgorszy zapach, jaki kiedykolwiek wąchałaś? Dody, Lunę. Ile miałaś lat, jak dostałaś pierwsze perfumy? 13. Pytania od Kasieńki. Kasiu, pierwsze pytanie Twoje. Jakich perfum używałaś w czasach szkolnych? Na studiach. Na studiach to było głównie Armani She. No i czasami na zmianę właśnie z Bułgarii Omnia Crystalline, bo wtedy pamiętam, że miałam te dwa i głównie to. I pamiętam, że też próbowałam kupić odlewkę wtedy Coco Mademoiselle, bo już no to był zapach, który mnie oszołomił i bardzo chciałam mieć, ale nigdy mnie na nie było stać w tamtych czasach. Ale ta odlewka, jak poszłam po odlewkę, bo był taki punkt w Białymstoku, poszłam po tę odlewkę i zobaczyłam, jak to pachnie, to koło tego nie stało, więc zrezygnowałam. Perfumy, do których najwcześniej sięgasz pamięcią, niekoniecznie własnych, no to na pewno Lancôme Trésor, Dior J'adore, to mojej mamy perfumy, właśnie Bulgari Omnia Crystalline i Sejmijak, to perfumy mojej siostry, Avonowskie, Max Woman, Avonowskie, CK1, mój brat używał, Brutal, którego używa mój ojciec, no to tego typu zapachy.
Perfumowe marzenie z lat młodości. Coco Mademoiselle było moim totalnym marzeniem. Chanel. Zawsze chciałam to mieć. Czy używałaś perfum marki Avon? Nigdy nie używałam. Byłam konsultantką Avonu i nigdy sobie żadnych perfum z Avonu nie kupiłam z prostej przyczyny. Zawsze chciałam obierać swoją drogę. A niestety to było tak, że wszyscy Avonem wtedy pachnieli i to mi strasznie przeszkadzało. Szłam na studia i wszyscy pachnieli tym samym. Bardzo słaba jakość, nosili ciągle w torebce, dopsikiwali się. Zawsze miałam świra na punkcie jakości perfum. Zawsze to był dla mnie wyznacznik dobrego zapachu. No i dobrze. Marysia napisała mi takie pytania. Perfumy, które uwielbiasz na swoim mężu. Chyba najlepiej będą mi się też kojarzyły. To jest Kilian Angels Share. Zdecydowanie. Naprawdę ślicznie. Najukochańsze profile zapachowe. Słuchajcie, ja tak naprawdę kocham każdy profil zapachowy oprócz obecnie tego świeżego. Ale to nie jest tak, że ja doceniam ich piękno i mam takie zapachy, ale już tak nie poszukuję, bo uważam, że po prostu kilka takich zapachów wystarczy i one są dla mnie już takie nudne. Już to zauważyłam, że dużo rzeczy mnie po prostu nuży. Ale generalnie to ja lubię każdy profil zapachowy, drzewny, skórzany, kwiatowy, owocowy, lubię słodkości, gourmandy, owocowo-kwiatowe, orientalne. Ja lubię wszystko, naprawdę. Dekordom zadał mi takie pytanie. Marka perfumowa, o jakiej marzysz, ale nie możesz sobie pozwolić ze względu na cenę. Nie ma chyba takiej marki. Nie ma albo nie znam. O, może tak, bo na pewno jeszcze wszystkiego nie znam. Ale tego, co znam, to mogę sobie pozwolić. No, raczej tak. Idealna liczba zapachów w kolekcji według Ciebie? 50, bo miałam i wiem, że to jest idealna. Czy uważasz, że w perfumach występuje największe ze wszystkich branż zjawisko FOMO, czy wręcz przeciwnie? O, to jest bardzo ciekawy temat. To jest bardzo ciekawy temat, ponieważ fear of missing out to jest takie powszechne zjawisko, o którym bardzo dużo mówi ten dział beauty, z tymi, wiecie, kupowaniem palet i tak dalej. Ja Wam muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o perfumy, to tu jest może nie fear of missing out taki stricte, ale jest taki strach przed zakochaniem się w jakimś zapachu, którego już nie będzie i nie będzie można go kupić. A druga sprawa jest taka, że jest też taki strach, który panuje wśród osób perfumoholików, ale związany z reformulacją, z pozbawieniem jakości ukochanego zapachu. To nie do końca jest fear of missing out, FOMO, bo myślę, że z drugiej strony, wiecie, nawet jeżeli jakiegoś zapachu nie ma, to jest tyle już zapachów do siebie podobnych. Ja sobie tak staram się tłumaczyć, że jeżeli kochaliśmy jakiś zapach i ten zapach nie jest już produkowany, to jest tyle podobnych, bardzo nawet podobnych. Ja sama testując ciągle mam, ale ja już to znam, ja już to czułam. Teraz wychodzą nowości, które ciągle mam wrażenie, że są wałkowane, jakieś takie stare tematy, kompozycje, więc ja nie wiem, czy tu jest aż takie stricte FOMO, jeżeli chodzi o perfumy. Wydaje mi się, że może te FOMO być szybciej właśnie w jakichś takich beauty, jakichś takich rzeczach, ale czy w perfumach ja przynajmniej tego nie odczuwam. Słuchajcie, dogrywam jeszcze część, bo nieoczekiwanie wpłynęły jeszcze 2 pytania i chciałabym na nie odpowiedzieć, skoro już wpłynęły, więc dogrywam sobie to następnego dnia. I Katarzyna Rzeszot napisała mi tak.
Po pierwsze, przepięknie wyglądasz. Dziękuję. Mam pytanie o zakupy w ciemno. Z uwagi na coraz większą wtórność, z drugiej strony przy tak dużej liczbie nowości, chyba coraz trudniej o coś oryginalnego i ciekawego. Czy teraz bardziej skupiasz się na wcześniejszych testach przed zakupieniem flakonu, czy też masz swoje pewniaki, jeśli chodzi o nuty zapachowe i robisz zakupy w ciemno? Słuchajcie, nie mam w ogóle czegoś takiego jak pewniaki. Zrobiłam Wam film, w którym robię właśnie takie zakupy w ciemno z Wami. I właśnie staram się przeglądać, zastanawiać nad swoją kolekcją. Jeżeli chcę kupić coś w ciemno, to są dwie opcje. Albo kupuję coś w ciemno, bo na grupie strasznie wszyscy o tym mówią i zachwalają i po prostu się na to decyduję. Bardzo często to jest dla mnie strzał w dziesiątkę. Po drugie, na ogół jak kupuję w ciemno, to dlatego, że mam zamysł, jak kolekcja chce wyglądać i haul pokazał Wam, że potrafię kupić w ciemno ze względu na flakon i ze względu tylko i wyłącznie na markę, którą w swojej kolekcji chcę. Chociaż jeden zapach danej marki, jako reprezentant danej marki chcę posiadać. Po trzecie, jeżeli kupuję w ciemno, no to tak jak to z Wami zrobiłam, czyli siadam, zastanawiam się nad tym, co chciałabym w swojej kolekcji mieć, jaka nuta jest u mnie niezaspokojona i wtedy właśnie robię taki przegląd na Fragrantice, wtedy sobie siadam, myślę. Obecnie myślę, że po tym filmie taką nutą byłby tytoń, który jest u mnie taki, no nie za bardzo mam coś z tytoniem, mam Initio, ale tak naprawdę to więcej nie kojarzę i tak trochę mi brakuje właśnie tego. Więc wiecie, to są 3 momenty, kiedy ja kupuję w ciemno. Dlaczego w ogóle kupuję w ciemno? Ja lubię adrenalinę. Ja lubię ten moment, kiedy otwieram coś totalnie nieznanego. Uwielbiam ten moment, ale też uwielbiam kupować coś przetestowanego, co wiem, że mi się bardzo spodobało. To też jest oczywiście ogromne endorfiny mi podskakują. Natomiast w ciemno to jest coś, z czego nie wiem, czy potrafiłabym zrezygnować. Ale mówię, mam takie 3 kryteria, kiedy po prostu to robię. Następne pytanie, bo jeszcze mi dosłała, słuchajcie, pytanie Zuzia. I Zuzia napisała mi 3 znowu pytania. I tak, mam jeszcze dodatkowe pytania. Kiedy zaczęły Cię interesować perfumy? To tak jak ja już wcześniej na któreś z pytań odpowiedziałam, że mnie zaczęły interesować około 5 lat temu, tak już bardziej na poważnie, tak, że zaczęłam je kupować masowo, dosłownie masowo, po ileś flakonów naraz i tak dalej i bardzo chciałam mieć. I tą w sumie kolekcję 50 flakonów, która była początkowo, ja tę kolekcję bardzo szybko może tak doszłam do tych 50 flakonów. W bardzo szybkim tempie ona mi się tak powiększyła. Tak naprawdę z jakichś 3 chyba. A kiedy zaczął się już perfumoholizm? Perfumoholizm zaczął się w tamtym roku. W tamtym roku już zaczęło się na grubo. Już zaczęło się tak naprawdę od kiedy dołączyłam do grup na Facebooku, bo jestem w kilku, to kompletnie perfumy zawładnęły mną i to no bardzo bym powiedziała. Ale to jest jedyna taka moja pasja, w której ja nie mam wyrzutów sumienia, bo ja lubię makijaż. Wiecie, że ja kocham makijaż, ja uwielbiam się bawić, uwielbiam tworzyć, lubię po prostu samą czynność.
ale zawsze miałam wyrzuty sumienia, kupując za dużo palet, kupując za dużo różów, bronzerów i tak dalej, dlatego że ja wiedziałam, że ja tego nie zużyję. Z perfumami jest inaczej. Perfumami mogę się dzielić. Paletką się nie podziela, albo muszę ją sprzedać, albo zostawić. Perfumami mogę się podzielić, czyli mogę otrzymać jakiś zwrot kasy. Druga sprawa jest, że one dobrze przechowywane wytrzymają Wam i 12 i 13, niektórzy mają 20 lat jeden zapach w swojej kolekcji i świetnie się on trzyma. Jakby nie do końca jest tutaj jakaś data ważności, trzeba je obserwować, ale bardzo dobrze przechowywane, czyli bez dostępu słońca, w stałej temperaturze. Naprawdę one Wam przetrwają wiele, wiele lat i można się nimi cieszyć i wręcz z czasem ich wartość tylko wzrośnie. Więc ja tutaj nie mam takich wyrzutów sumienia. Też mam taką świadomość, że zawsze można sprzedać całą kolekcję i na pewno znajdą się chętni, którzy po prostu kupią. Jeżeli nie całość, to częściowo to wyprzedawać, więc jest to jakiś też pieniądz w tym. Gorzej jest, słuchajcie, z kosmetykami, bo o ile palety, ja połowę palet praktycznie swoich się pozbyłam i sprzedałam i wydałam na perfumy, o tyle są pewne kosmetyki, jak na przykład ktoś ma, nie wiem, 40 podkładów. Ciężko jest trafić, żeby komuś ten kolor pasował i tak dalej, żeby go sprzedać dalej, nie? Poza tym, no za ile, bo jest już on używany, też trzeba go dobrze zdezynfekować, wyczyścić, no bo ja bym nie chciała mieć nikogo na sumieniu, kto, nie wiem, kto zarazi się czymś, czy cokolwiek się stanie. Sobie nie wyobrażam. Zawsze dezynfekcja. Nie wszystkie kosmetyki jest bardzo łatwo zdezynfekować. Więc ja raczej takich już nie sprzedaję i tak dalej, i tak dalej. Także dla mnie perfumy, ja nie mam wyrzutów sumienia, jeżeli chodzi o perfumy. Serio. I pytanie ekstremalne. Dowiadujesz się, że musisz się zbierać z tego świata. Komu zostawiasz swoją kolekcję? No to jest jasne, kochani, mojemu mężowi. Wojtek by został z tą kolekcją. Prawdopodobnie całą by sprzedał. Myślę, że raczej by nie rozdał, tylko po prostu by sprzedał. Ja cały czas mu powtarzam, że to jest inwestycja, że pamiętaj, że tu jest dużo pieniędzy, że możesz to sprzedać, gdyby cokolwiek mi się stało. Jest to do wzięcia gruba tak naprawdę kasa z tych wszystkich perfum. Staram się go wprowadzać, mówić mu o tych grupach, mówić jak to funkcjonuje, pokazywać mu jak robię odlewki, też wdrażać go w to. I to nie z myślą, że ja się zbieram z tego świata, ale żeby miał pojęcie o tym, że perfumy to nie jest tylko moja taka droga pasja, bo droga, ale że ja część pieniędzy zawsze mogę z tego odzyskać. I że jeżeli jakiś zapachu nie będę używała, to mogę go sprzedać i jakąś część pieniędzy odzyskać. Że nie jest to takie, wiecie, kupowanie i tylko posiadanie, że akurat z tym można coś robić dalej. Także mój mąż dostałby w spadku po mnie całą tę kolekcję perfum i prawdopodobnie by ją sprzedał, ale generalnie mógłby z nią zrobić co zechce. Mam nadzieję, że na wszystkie pytania odpowiedziałam, a teraz żegnam się z Wami, ale jako ja ta wcześniejsza. To by było na tyle, kochani. Mam nadzieję, że się nie zmęczyliście, że ten czas spędziliście ze mną miło. Wybaczcie mi za takie szaleństwo na mojej twarzy, ale wydłużałam ten proces makijażu i wydłużałam i nawet brwi z Wami zrobiłam. Się okazało, że pytań było tyle, że mimo wszystko makijaż trwa krócej niż odpowiadanie na te pytania. Być może coś mogłam powiedzieć krócej, ale bardzo uwielbiam w ogóle rozmawiać o perfumach. Bardzo lubię. Mam wrażenie, że przez to, że Wy zadawaliście mi te pytania, to ja to potraktowałam jako formę dyskusji. Świetne pytania. Bardzo Wam dziękuję za tę ilość, za tak świetne pytania. Do następnego filmu, kochani. Też przygotuję taki film na specjalne życzenie.
Mateusza, który do mnie napisał. I może po prostu zrobię ten film i go też wrzucę w jakiś taki dodatkowy dzień, żeby jednak nie musiał czekać nie wiadomo ile, bo ja mam ramówkę zrobioną na miesiąc do przodu, także wiecie. Dziękuję serdecznie za ten film. Mam nadzieję, że się miło bawiliście. Buziaczki kochani, do następnego. Pa!